Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj porozmawiamy o inhalacjach. Inhalacje są niesamowitą dodatkową metodą do różnych kuracji, terapii, które stosujemy przy przeziębieniach, przy grypie, przy stanach zapalnych. Sprawdza się na przykład przy astmie oskrzelowej, przy alergiach. Taka inhalacja to jest oddychanie parą nad roztworem, na przykład wód mineralnych albo ziół leczniczych, nad roztworem jakichś leków czasami jest zalecane, albo nad olejkami aromaterapeutycznymi. I w zależności od tego, co użyjemy do naszych inhalacji, możemy uzyskać różne efekty. Efekt przeciwzapalny, bakteriobójczy albo wirusobójczy. Możemy uzyskać efekt nawilżający na śluzówki lub wykrztuśny, jeżeli zalega nam flegma. I dzisiaj Wam przedstawię 3 rodzaje różnych inhalacji, żebyście mogli w razie potrzeby którąś z nich zastosować i pomóc swojemu organizmowi szybciej wyjść z pewnych dolegliwości, które Wam dokuczają. Pierwsza inhalacja to jest inhalacja ziołowa. Oczywiście można wykorzystać różne zioła, ale podam Wam taką mieszankę uniwersalną. Majeranek, tymianek i mięta pieprzowa. Te 3 zioła trzeba zmieszać w proporcjach równych i później wykorzystać 2 łyżki na pół litra wrzątku, zaparzać przez 15 minut i dopiero później, żeby już nie był taki parząca ta para i żeby jednak trochę naciągnęła woda tych właściwości leczniczych ziół i dopiero wtedy możemy nad garnkiem lub nad miską, do której wlejemy ten roztwór, nakryć się ręcznikiem i pooddychać. To będzie bardzo miało mocne działanie, nawilżające na nasze śluzówki, będzie usuwać podrażnienie. Taka mieszanka pomoże nam odblokować nos. Sprawdzi się przy kaszlu suchym, jak również przy kaszlu mokrym. Można oczywiście wykorzystać różne urządzenia, do których po przecedzeniu takie roztwory ziołowe możemy wlewać. Druga inhalacja. Inhalacja solankowo-sodowa. Ona bardzo mocno pomaga rozrzedzać flegmę, która zalega. Bardzo dobrze się sprawdza na początku choroby, kiedy infekcja dopiero nas zaatakowała, kiedy mamy bardzo mocno wysuszone śluzówki, bo bardzo fajnie te śluzówki nawilża i regeneruje. Bardzo dobrze taka inhalacja też się sprawdzi u ludzi, którzy mają astmę oskrzelową lub alergię. Także można ją w bardzo prosty sposób przyrządzić, bo najczęściej takie składniki w domu się znajdą. Jeżeli chodzi o sól, to sól wykorzystujemy albo morską, albo himalajską, albo może być sól kłodawska. Na pół litra gorącej wody dajemy 1 łyżkę soli i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Też się nakrywamy i oddychamy nad parą. Trzeci rodzaj inhalacji to jest inhalacja nad ugotowanymi ziemniakami. Taka inhalacja sprawdza się zawsze na początku choroby, kiedy jakiś wirus złapał, bardzo dobrze nawilża i łagodzi śluzówki, bardzo dobrze też rozrzedza flegmę, która zalega w zatokach. Także przy zapaleniu zatok bardzo często wykorzystywana jest, też obniża, zdejmuje obrzęki na śluzówkach, które mogą się pojawić. I w jaki sposób to robimy? Gotujemy ziemniaki w mundurkach. Nie obieramy je w niedużej ilości wody, albo można ugotować same obierki z ziemniaków i później odcedzamy wodę, woda nam jest już niepotrzebna i nad samą parą, nad tymi obierkami lub nad ziemniakami siadamy, też nakrywamy się ręcznikiem i oddychamy. Można takie inhalacje robić zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jak długo? Dla dzieci zwykle inhalacje robimy około 5 minut, dla dorosłych około 10-15 minut. Jak często?
Inhalację od 1 do 4 razy dziennie możemy robić. I teraz kiedy? O jakiej porze dnia? Ogólnie mówi się, że inhalację można robić o dowolnej porze dnia, tym bardziej jak będziemy je robić na przykład 3-4 razy dziennie. Natomiast jest jeden szczegół. Trzeba zawsze sprawdzać, jak reaguje nasz organizm. Oprócz tego zależy też, jakie składniki użyjemy. Jeżeli będziemy stosować środki takie wykrztuśne i po inhalacji, na przykład robimy pierwszą inhalację rano i czujemy, że zaczynamy po 5-10 minutach, czasami po 30 minutach zaczynamy kaslać. Odchodzi nam ta flegma. Organizm chce ją wyrzucić. Z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo o to nam chodziło, kiedy stosujemy jakieś kuracje, żeby flegma zalegająca zaczęła łatwiej schodzić. Ale wtedy, jeżeli widzimy, że nasza inhalacja ma efekt wykrztuśny, to już na pewno nie stosujemy ją przed snem. Ostatnią robimy najpóźniej 2 godziny przed snem, żeby właśnie później, jak już idziemy do łóżka, nie okazało się, że po takiej inhalacji to nie możemy zasnąć, bo chcemy wykrztusić tą flegmę, która zalega, a tym bardziej w pozycji leżącej będzie to trudno zrobić. Także tu musimy po prostu sprawdzić, jak nasz organizm na konkretną inhalację reaguje. I oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, można inhalację robić takim tradycyjnym sposobem, oddychając nad parą, albo można użyć różnego rodzaju urządzenia specjalne i tam wtedy jest bardzo dokładna instrukcja, krok po kroku, jak to trzeba zrobić. Natomiast to, na co jeszcze chcę zwrócić uwagę, to przeciwwskazania. Kto nie powinien stosować inhalacji? Przede wszystkim osoby, które mają bardzo wysoką gorączkę. Jeżeli to jest taka temperatura 37, 3, 5, to jak najbardziej możemy. Jeżeli już nam się zbliża do temperatury 38 stopni, to nie. To na ten moment inhalacja będzie przeciwwskazaniem. Będzie też przeciwwskazana osobom, które mają jakieś stany ropne. Na przykład ktoś ma ropne zapalenie migdałków lub anginę, albo ropne zapalenie płuc lub gruźlicę lub nowotwory. Nie stosujemy wtedy inhalacji. I oczywiście inhalacja będzie przeciwwskazana przy krwotokach w układzie oddychania lub krwotokach z nosa. Także trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy nie. Bo ogólnie to jest wspaniała metoda, która pomoże szybciej wyjść z każdego przeziębienia, z każdego stanu zapalnego górnych dróg oddechowych. Mam nadzieję, że to dla Was będzie użyteczne. Napiszcie, z których inhalacji Wy korzystacie i czy w ogóle korzystacie z takiej naturalnej metody. Bardzo Wam dziękuję dziś za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.